Cześć! Dostałem do testów bardzo ciekawą kamerę od Anke. Jest to zewnętrzna kamera kopułkowa model NCBR 800. Według deklaracji producenta kamera posiada rewolucyjną technologię Night Chroma, która odpowiedzialna jest za doskonałą jakość obrazu w kolorze nocą bez dodatkowego oświetlenia. Odpowiedzialny za to jest przetwornik CMOS BSI Progressive Scan o wielkości 1 na 1,8 cala. Testowałem już na moim kanale kamery z tą funkcją i rzeczywiście robi to wrażenie. Kamera posiada funkcję PoE, Power over Ethernet, czyli może być zasilana tym samym przewodem, co odbywa się transmisja danych. Oczywiście po podłączeniu jej do odpowiedniego rejestratora, switcha lub adaptera posiadającego tę funkcję. Kamera potrafi nagrywać w rozdzielczości 4K w 25 klatkach na sekundę, posiada odstraszającą intruza sygnalizację dźwiękowo-świetlną oraz inteligentną funkcję wykrywania ruchu, która reaguje tylko na ludzi i pojazdy, dzięki czemu minimalizuje liczbę fałszywych alarmów. Posiada dwukierunkową komunikację głosową, dzięki czemu możemy zdalnie porozmawiać z osobą stojącą w okolicy kamery. Posiada szereg technologii ulepszających obraz jak WDR, 3D-NR, BLC i HLC. Cała kamera wykonana jest z metalu. Zakres temperatur, w których kamera może działać, to od -30 do aż 60 stopni Celsjusza. Posiada klasę szczelności IP67, więc nie straszny jej ulewny deszcz, śnieg czy pył. Kamera zapisuje nagrania w bardzo dużej kompresji H265+, dzięki czemu stosunek wielkości pliku do jakości obrazu jest bardzo korzystny w porównaniu ze starszym standardem H264, bo pozwala pomieścić przy tej samej pojemności karty pamięci dwukrotnie dłuższe archiwum. Maksymalna pojemność kart pamięci microSD obsługiwana przez tą kamerę to aż 512 GB i podejrzewam, że aby uniknąć problemów z zapisem w najwyższej rozdzielczości i maksymalnej ilości klatek na sekundę, powinniśmy użyć szybszych kart, które pozwolą nam zapisywać filmy z prędkością minimum 16 megabitów na sekundę. To tyle, co deklaruje producent, więc teraz zajrzymy do pudełka. W opakowaniu dostajemy taką naklejkę, wzornik ułatwiający nawiercenie otworów montażowych, instrukcję w języku angielskim oraz niemieckim, dławicę uszczelniającą, kabel LAN, kołki montażowe, klucz typu Torx i oczywiście kamerę. Kamera jest dosyć duża i waży około kilograma. Czuć, że nie jest to tania chińska plastikowa zabawka. Obudowa jest cała metalowa poza pierścieniem, który maskuje dostęp do śrub mocujących stopę montażową. Po środku znajduje się obiektyw o ogniskowej 2,8 mm, co przekłada się na pole widzenia w poziomie w zakresie około 110 stopni. Poniżej mamy diody doświetlające. Tu znajduje się mały otwór, pod którym kryje się najprawdopodobniej mikrofon. Na kablu mamy gniazdo LAN w standardzie PoE, wejścia i wyjścia audio, wyjścia alarmowe, które możemy podpiąć np. do systemu alarmowego oraz gniazdo zasilania, gdybyśmy nie posiadali rejestratora lub switcha w standardzie PoE 802.3 AF. Zasilacza nie dostajemy w zestawie i gdybyśmy chcieli jednak zasilić kamerę tradycyjnie, to potrzebujemy 12V prądu stałego minimum 800 mA. Aby odczepić kamerę od stopy montażowej, musimy odkręcić zabezpieczenie. Na dole kopułki mamy klapkę skrywającą slot na kartę microSD, przycisk reset oraz prawdopodobnie jakieś gniazdo serwisowe. Na spodzie jest jeszcze jedna klapka, pod którą, jak się okazało, ukryty jest głośnik. Teraz zamontujemy kartę pamięci, podłączymy ją do zasilania i sieci i zaczniemy testy. Ja nie posiadam aktualnie rejestratora lub switcha w standardzie PoE, dlatego użyję takiego adaptera, dzięki któremu nie muszę ciągnąć dodatkowego przewodu do zasilania kamery. Transmisja i zasilanie odbywa się dzięki temu po jednym kablu. Jeden adapter podłączam do gniazda LAN w kamerze i do gniazda zasilającego. Wpinam kabel LAN, którego drugi koniec jest przy routerze. Następnie drugi adapter wpinam do routera, podpinam drugi koniec kabla LAN do adaptera i podłączam zasilacz 12V. Takie adaptery możecie kupić np. na Allegro już za kilka złotych. Link umieszczam pod filmem. Kamera już działa, więc na początek dodamy ją do aplikacji na smartfonie. Aplikacja do obsługi kamery to Anke Vision. Smartfon musi być połączony z tą samą siecią, do której podłączoną mamy kamerę.
Aplikacja już wykryła, że w sieci jest nowe urządzenie. Po kliknięciu wyświetla nam się, że urządzenie jest nieaktywne, więc klikamy, aby je aktywować. Teraz musimy nadać kamerze hasło do logowania, które musi się składać z minimum 8 znaków. Po ustaleniu hasła wyświetlił mi się jakiś kod błędu, ale gdy się wycofamy, to kamera widoczna jest już jako aktywna. Klikamy ponownie i mamy dwie opcje do wyboru. Możemy dodać kamerę do serwera Anke Vision, wtedy będziemy mogli mieć do niej dostęp wszędzie, nawet z drugiego końca świata, lub dodać ją do podglądu tylko w sieci lokalnej. Oczywiście interesuje mnie dostęp do kamery poza domem, więc wybieram opcję pierwszą. Klikamy dalej i wybieramy kamerę przewodową. Klikamy dalej, akceptujemy regulamin i teraz musimy podać hasło dostępu do kamery, które nadaliśmy jej wcześniej. Teraz jeszcze musimy ustalić jakiś kod weryfikacyjny do szyfrowania sygnału wideo, który może się składać z minimum 6 liter i cyfr. Klikamy Zakończ. Teraz możemy nadać nazwę kamerze, zapisujemy i możemy korzystać z dobrodziejstw tego urządzenia. Nie będę się rozwijał w temacie wszystkich funkcji tej aplikacji, ponieważ robiłem to już przy okazji innych kamer z tej serii. Linki do playlisty umieszczam pod filmem i u góry ekranu. Podstawowe funkcje w aplikacji to 12 jasnych ikonek widocznych pod aktualnym widokiem z kamery. Aplikacja jest w języku polskim, więc po kliknięciu w dowolną ikonę mamy opis po polsku, czego ona dotyczy. Jedna tylko uwaga, jeżeli chcecie robić sobie zrzuty lub nagrania do telefonu z aktualnego widoku i korzystać z dwukierunkowej komunikacji głosowej, to musicie w ustawieniach swojego smartfona dać uprawnienia aplikacji Anke Vision do zapisywania zdjęć i filmów, mikrofonu oraz muzyki i dźwięku. Aplikacja może wyświetlać jednocześnie maksymalnie 16 różnych kamer działających w tym standardzie. Ja dotychczas, nie licząc tej, przetestowałem 5 różnych takich kamer. Raz, dwa, trzy. Po kliknięciu w 3 kropki u góry po prawej stronie wyświetla nam się kilka dodatkowych funkcji, z których najważniejsze to ustawienia. Tu możemy ustawić sobie m.in. strefę czasową, aby znacznik daty i godziny na nagraniach był prawidłowy, włączyć lub wyłączyć powiadomienia, mikrofon. Ważnym elementem jest też stan magazynu, gdzie musimy włączyć zainicjowanie karty pamięci, aby kamera mogła zapisywać nagrania. Pozycja audio niestandardowe pozwala nam nagrać własny komunikat, który możemy wywołać zamiast standardowej syreny. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ostatnia pozycja z tej listy to Web Configuration i tutaj mamy dostęp do bardzo szczegółowych ustawień związanych z jakością zapisywanego obrazu, dźwięku, usług sieciowych, harmonogramów, alarmów, stref wykrywania, maskowania, włączania i wyłączania technologii poprawiania obrazu jak WDR, BLC, HLC i wiele innych. Kamera należy do serii urządzeń profesjonalnych i posiada większość, jak nie wszystkie możliwe funkcje wymagane w tego typu urządzeniach. Nie będę wnikał w szczegóły tych ustawień, ale gdyby ktoś chciał potwierdzić, czy kamerę da się skonfigurować w jakiś specyficzny, konkretny sposób, to służę pomocą. Pytajcie w komentarzach. Oczywiście konfiguracji kamery możemy także dokonać przez aplikację Guarding Vision pod Windows lub Mac OS lub przez przeglądarkę, co uważam za znacznie wygodniejszą opcję. Niestety, pomimo bezproblemowego wykrycia i dodania kamery przez aplikację Guarding Vision, nie udało mi się uruchomić panela konfiguracji parametrów. Cała reszta działa poprawnie. Po zalogowaniu się do kamery przez przeglądarkę, dostęp do szczegółowej konfiguracji był bezproblemowy. Ważna uwaga, gdyby w przeglądarce nie pojawił Wam się obraz z kamery, to musicie pobrać wtyczkę, zainstalować i ponownie uruchomić przeglądarkę. Teraz kamerę zamontuję na zewnątrz i zobaczymy, jak wygląda jakość obrazu w pełnej rozdzielczości. Cały film nagrałem w rozdzielczości 4K, więc jeżeli oglądacie go na ekranie, który posiada taką rozdzielczość, to sprawdźcie, czy YouTube odpalił Wam film domyślnie w pełnej rozdzielczości. Nagrania z kamery można łatwo ściągać przez aplikację na smartfonie. Po kliknięciu ikonki Play w pętli u góry ekranu mamy dostęp do podglądu zapisanych zdarzeń. Możemy przeglądać je na osi czasu lub w postaci poszczególnych plików. Po kliknięciu na dany plik uruchamia się odtwarzanie, a na pasku pod obrazem możemy kliknąć ikonę pobierania. Plik dodatkowo przed pobraniem możemy sobie przyciąć, jeżeli interesuje nas tylko jakiś fragment z zapisanego zdarzenia. Wygodną funkcją jest też przeglądanie poglądowych fotek z alarmów z wykrytego ruchu,
które dostępne są w zakładce wiadomości widocznej przed zalogowaniem się do kamery. Powiadomienia posiadają opis, czy wykryto osobę, czy pojazd. Kamera reaguje i zapisuje ruch wszelkiego pochodzenia, jak zwierzęta czy ruch drzew na wietrze, ale powiadamiać nas może tylko o wykrytej osobie lub pojeździe. Popatrzcie teraz, jak wyglądają takie ściągnięte z kamery nagrania. 10 metrów. 20 metrów. 20 metrów. 30 metrów. PR włączone. WDR włączone. Nie wiem, czy tam widać rejestrację, na którą świecę. Tryb dzień, czyli obraz jest kolorowy. Czas ekspozycji 1/12 sekundy, czyli najdłuższy. Tryb noc, obraz czarno-biały. Jest zupełnie ciemno. 1/12 sekundy czas ekspozycji. Widać tam rejestrację. Na tą stronę pokazuje palcem. Tryb noc, bez żadnego oświetlenia. Czas ekspozycji najdłuższy, 1/12 sekundy. Teraz mamy podczerwień, 1/50 sekundy. Czas naświetlania. Bez dodatkowych efektów. Czerwień, 1/50 sekundy. Tryb HLC włączony, tablica widoczna. To jest zupełnie ciemno. To jeszcze WDR, 1/50 sekundy czas naświetlania. Z WD 1/50 sekundy. Tryb kolor z oświetleniem światło-białym w nocy. Teraz włączymy WDR. 1/50 sekundy podświetlenie światłem białym. Tryb WDR włączony. Jeszcze HLC stawi. 1/50 sekundy czas naświetlania. Tryb HLC włączony, doświetlenie światłem białym. Zauważyłem, że dzięki tak dużej rozdzielczości kamera jest w stanie analizować i wykrywać precyzyjnie ruch z bardzo dużych odległości. Dla przykładu wykryła mnie z odległości około 60 metrów, gdzie szedłem za płotem pomiędzy świerkami. Wykrycie pojazdu nastąpiło z odległości około 45 metrów, bo ograniczyły mnie rozmiary podwórka, ale wiem, że bez problemu zaimplementowany w kamerę system potrafi wykryć pojazd nawet z ponad 70 metrów. Udało mi się kiedyś to sprawdzić przy okazji testu kamery C800. Było to wtedy dla mnie dużym zaskoczeniem, ponieważ poruszające się auto było częściowo zamaskowane przez bramę wjazdową. Niestety z poziomu aplikacji na smartfonie nie mamy możliwości filtrowania zdarzeń pod kątem wykrycia ludzi i pojazdów, ale wiem, że możliwe jest to z poziomu dedykowanego rejestratora. Sprawdzałem to kiedyś przy okazji testu kamery C800, działa to rewelacyjnie i praktycznie nieomylnie.
Linki do rejestratorów z funkcją PoE obsługujących kamery Anke o rozdzielczości do 4K umieszczam pod filmem. Najtańszy 4-kanałowy kosztuje aktualnie poniżej 400 zł. Natomiast kamera na dzień montażu tego filmu ma świetną cenę jak za tej klasy urządzenie, bo kosztuje około 700 zł. Dodam, że konkurencyjna kamera o niemal identycznych parametrach popularnej u nas marki potrafi kosztować prawie 3 razy tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!